Cześć! Znajdujemy się w samym centrum Seulu. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Dla fanów pewnego filmu, serialu, tak naprawdę się nie znam, więc zobaczcie, co tutaj się dzieje. Dla tych, co oglądają na Netflixie, to jest wioska... Matka, bym się przewrócił. Squid Game. Ja kompletnie nie jestem zaznajomiony. Wiem, że jest to popularne. Tylko pokażę, jak to wygląda. Tutaj pod tym centrum sztuk, co byliśmy z tydzień temu. Tutaj chodzi o trzecią część, która właśnie podobno wyszła i wszyscy zapewne teraz zaczynają oglądać. A my idziemy, jak tutaj to ponagrywamy, obzdjęciujemy, idziemy w kierunku głównego pałacu, do którego wejście jest na wprost. Zobaczcie, tutaj skakanka. To może Kasia coś więcej powie, o co z tą skakanką chodzi, bo ja to nie wiem. Wiesz co, ja też już tak dobrze nie pamiętam, ale generalnie ci ludzie ubrani na różowo i zamaskowani to są tak jakby strażnicy i pracownicy pracownicy ciężko nazwać pracownikami, to są osoby pilnujące porządku w tych grach. No i jest tak, że ci ludzie, którzy się zgłosili do tej gry, żeby wygrać pieniądze i spłacić swoje długi, oni zostają poddani po prostu masakrycznej próbie. Każe im się wychodzić i robić różne zadania, które wynikają właśnie z tych koreańskich bajek. I jeżeli przegrają, to te osoby w tych różowych uniformach albo niektóre same te gry ich zabijają. Testuję nowe rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Pokażę wam to wszystko z góry, więc wybaczcie, jeśli będzie jakaś lipa, ale powinno być mnie dobrze słychać. Na mikrofonie jesteśmy w tym miasteczku Netflixowym, miasteczku Squid Game. Dużo ludzi, dużo się dzieje. No to jesteśmy w miasteczku Netflixowym. W miasteczku, który powstał dla premiery trzeciego sezonu serialu Squid Game, która jest publikowana na Netflixie. Dlatego Darek powiedział miasteczko Netflixowe, ale to jest jeden serial. Kasia oglądała, mówi, że to nie jest jej styl. Ja nie oglądałem, wiem, że jest jakaś skakanka, jakieś gry i tak dalej. Pomysł jest według mnie ciekawy, że użycie dziecięcych zabaw do czegoś makabrycznego. No, pomysł jest fajny, no ale jak dla mnie tam jest za dużo krwi, za dużo jakiegoś właśnie zabijania się. No, nie przepadam za takimi krwawymi rzeczami. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie seriale i co sądzicie na temat całej tej zaistniałej sytuacji. I powiedzcie, czy Darek ma obejrzeć wszystkie 3 sezony, czy mam go zmuszać, czy mu się opiecze. No to opuściliśmy to szaleństwo Netflixowe i idziemy teraz do tradycyjnego, najważniejszego pałacu w Korei, zapewne w Seulu i zapewne w całej Korei. Zobaczymy, jak tam będzie. Jest dzisiaj pochmurnie, ale dzięki temu jesteśmy w stanie przeżyć, bo jest od paru dni parno. Tam za nami duży budynek z flagą Stanów Zjednoczonych, więc zapewne ambasada, ale mogę się mylić. Może załapiemy się na końcówkę zmiany warty, która była równo o godzinie 14, a teraz jest tam 14 z ogonkiem. 대고 3, 4 전루 좌수목은 숨은 장의 구령에 맞춰 좌문 대졸들이 이상 없음을 보고하고 기수가 깃발로 신호를 합니다. 주문들은 정리 하라.
Mamy bilet 3000 od osoby, to jest najdroższy chyba pałac, ale tak czy siak to jest 9 zł. Zatem no, rewelacja, tutaj zabytki są naprawdę w mega tutaj niskich kwotach, więc zwiedzamy, idziemy do przodu. To przeszliśmy, jesteśmy na pierwszym, nazwijmy to dziedzińcu, ale wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, spójne ze sobą, to wszystko jest jakby w jednym stylu. Na pewno nie jest to aż tak duże jak Zakazane Miasto, gdzie po prostu można było chodzić godzinami, a to myślę, że jest chwila, moment, ale tak czy siak, no, uwielbiamy ten styl i miła odskocznia po Tajlandii. z tyłu widać za... A i góry są, tak. Są i góry. I jesteśmy my, kanał Globusami. Pozdrawiamy Ale bez serdecznie. samego. Zaczyna lekko padać, ale korzystamy póki jeszcze. Biorąc pod uwagę, jaka jest pogoda, gorąco i duchota, to dobrze, że tego handboka nie zakładaliśmy. No. Byśmy się ugotowali w tym. Hanbok to jest te suknie tutaj, zarówno dla kobiet, jak i taki ubiór, uniform dla mężczyzn. No i zobaczymy, co tu w środku jest. Główny pałac w środku wygląda tak. Nie można wchodzić niestety. To chyba cały Seul, czyli tradycja połączona z nowoczesnością. Pięknie to wygląda. Przeszliśmy do kolejnego dziedzińca i bardzo podobnie, jeśli chodzi o styl, no jest dziedziniec za dziedzińcem i pomiędzy dziedzińcami taka brama, furta, nie wiem jak to nazwać, przedzielona i później kolejny dziedziniec, kolejne jakieś budynki, teraz były mniejsze, taka zabudowa zdecydowanie mniej pałacowa, w sensie jeśli chodzi o wielkość, ale styl zachowany, każdy budynek wygląda identycznie. To są jakieś podobieństwa z tym Zakazanym Miastem, ale zdecydowanie mniejsze, jeśli chodzi o wielkość samych budynków, bo tam były ogromne budynki. Tam kolorystycznie one były chyba bardziej czerwone, chyba, nie? Mam wrażenie, że tutaj jest mniej kolorystycznie, ale też słońce tak dosyć specyficznie się przebija przez chmury i sprawia, że wszystko jest takie szare. Mhm. Może jakby było trochę lepsze niebo i wtedy byłaby lepsza widoczność i też te kolory Bardziej były się bardziej wyraziste. były widoczne, tak, bardziej były wyraziste, lepiej by się to załamywało. No tu ładny kadr dla Dobra, tych Polaków. Watch your head. sprawdzimy jaka wysokość. No tak 1,50 m, no takie nie za wysokich ludzi. A teraz patrzyliśmy, że sam obiekt jest spory, ale budynki w dużej mierze będzie park, więc zaraz pewnie przejdziemy do części parkowej. I zaczyna się zieleń i słońce. Idziemy cały czas w kierunku północnym, w kierunku drugiej strony pałacu. Na pewno wkleję nazwę, bo za cholerę pałace tutaj nazywają się albo na literkę G, albo na literkę D. I te nazwy są tak podobne, że masakra. Zatem na pewno wam wkleiłem wcześniej, jak się ten pałac nazywa, ale teraz to jest ta fajniejsza część fajniejsza, że jest przyroda wpleciona, aczkolwiek nam chyba się pierwszy bardziej podobał. Był mniejszy i wszystko było fajnie tutaj skumulowane, ten jest ogromny i no ale tak no, zazwyczaj te najważniejsze pałace były największe i najobszerniej trzeba tutaj było je zwiedzać. Ale dochodzimy powoli do końca, widzę już mury, zatem zobaczymy co tutaj jeszcze znajdziemy. No pewnie jeszcze wrócimy się całkowicie w drugą stronę, żeby jakieś fajne kadry złapać, ale myślę, że tutaj jeśli chodzi o samo nagranie wideo, no to będzie prawie koniec. Tu jest mega klimatycznie, zobaczcie. Fajne takie kolumny, szczerze mówiąc rzadko spotykane. Wcześniej nie widziałem w innych tego typu budowlach, ale jest ładnie. No i który to jest styl kolumny? Joński, dorycki czy koryncki? A może frygijski, ale frygijski to ze skal muzycznych trochę mi się pomyliło.
ostatnie spojrzenie na najważniejszy budynek w Seulu, a tak jak mówiłem, pewnie w Korei. Jesteśmy w metrze, przejechaliśmy 2 stacje, żeby pójść na pewien market. No i próbujemy wyjść z metra. I zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. Tu można... Tu jest 3D, tak. My jesteśmy na samym dole, a musimy wyjść wyjściem numer 4 w kierunku słynnego Gwangjak Market. Więc musimy pójść schodami w górę i się cofnąć. Taki jest plan. Tutaj też śmiesznie, bo pokazują niekoniecznie pokazują to tak, jak jest chyba w rzeczywistości, czyli północ jest nie tutaj na górę, tylko w lewą stronę, więc tutaj trzeba czasami uważać. Kasia tak woli, dla mnie to No czasami. to tak jak samo jak sobie na nawigacji ustawiam, jak jadę autem, zawsze No sobie tak. ustawiam, żebym jechała do przodu, no. A nie się muszę zastanawiać, czy jak nawigacja pokazuje mi w prawo, to ja mam skręcić w prawo czy w lewo. No. Więc dla mnie jest to wygodniej. Tak, więc wychodzimy, 4, troszkę na pieszo, market, a później chyba taksówa. No to wchodzimy na Gwangjak Market. Eksplorujemy. Może coś zjemy, ale jeszcze nie wiemy co i za ile. Będzie więcej ciuchów jak jedzenia. Ale będziemy wąchać i znajdziemy tam, gdzie będzie jedzenie. Szukamy, dalej szukamy, na razie idzie nam słabo, ale znajdziemy, tak jak mówiłem. O, tutaj coś na lewo ładnie wygląda, no, ale bardziej szukamy coś na plastikowych krzesełkach, na spontanie. Właśnie Zobaczmy. powiedziałam do swojego Instagrama, że ja to nie jestem jakaś głodna, najadam się tą kanapką, bo uwaga, znowu kupiłam sobie kanapkę z jajkiem, tuńczykiem i dżemem truskawkowym. No ale bibimbap 10 000, my płaciliśmy 8, ale to chyba jest w tamtą stronę. Dobrze, dobrze idzie. Suszone truskawki, pierwszy raz w życiu widzę. Right. O, dobra, to jest chyba to. To jest chyba to. Aż z wrażenia źle skierowałem ekran. No dobra, Darek stwierdził, że chce jeść takie placki ziemniaczane, o co tutaj pani robi. I ja do końca też nie wiem, tu jest, że mały z porkiem jest za 3000 wonów, a duży jest z fasolą, z warzywami za 5. Nie wiem dlaczego tak ten. No ale zobaczcie, tutaj pani nakłada porcję. Ciekawe, czy będą lepsze niż u mojej mamy. Moja mama jest fanką takich placków ziemniaczanych, ale z innymi składnikami. Aha, mały to jest półko najwyraźniej. A nie, cały dostałeś. Placek ziemniaczany, Jak na darzynie. tylko że razem z mięsem. Okej. Ale co, wolisz takie czy wersję nadarzyńską? Pamiętaj, kto cię ogląda. Nadarzyńską, oczywiście. Nie, my się śmiejemy, bo u mnie w domu je się takie rzeczy na słodko, z cukrem. A Darek nie jest fanem jedzenia takich rzeczy słodkich. Smakuje trochę jak pierożki gyoza. Gyoza z plackami ziemniaczanymi.
w formie placków ziemniaczanych. No, powiem wam, że jest dobre, naprawdę jest smaczne, ale ja jednak wolę wersję cukrową, mamusiu. Teraz bierzemy coś na słodko. Pewnie weźmiemy tego Zawiasa. Sweet Rice Twisted Donut, Red Bean i Sweet Potato. Ja jeszcze bym tego Sweet Potato wziął. Jak myślisz, Kasia? Ten pierwszy i ostatni? No to mamy donata ryżowego i tutaj słodki ziemniak. Jak smakuje? Jak to coś słodkiego, coś dobrego? Mogę gryza? Tak wiesz. Cynamonowe. Wiecie co, to są znowu nadarzyńskie smaki, bo moja babcia robiła takie podobne ciasto, tylko je wrzucała do gorącego tłuszczu i one tak bez formowania i one miały takie zawsze Fajnie. dziwne kształty i tylko nie posypywała cynamonem, tylko jakimś tam troszkę I spróbujemy jeszcze potato. Batat jest tutaj tańszy jak ziemniak w sklepie, z tego co się orientuję. Dobre czy nie? Mam wrażenie, że tutaj wiele cukru jest niedodane, bo to jest bardziej słodkie. No to jest w ogóle takie jakby surowe w środku. Fajnie. Fajna przegryzka. Pozdrawiamy z Banjang Market. Smacznego! Które danie? A! Tu się znalazła to danie, to jest ta ośmiornica, która jeszcze jakiś czas temu może pełzać w Twoich ustach. Chyba, tak mi się wydaje. Tak, z tak, ale to zdjęcia. wygląda w taki sposób. I sok orange 13 tysięcy, nie 5 tysięcy, to jest 13 zł, w Tajlandii góra 5 zł. Watermelon, arbuz, Droższy? 13 tysięcy, ale to taki mały arbuz i w sok w środku zrobiony, ale A. 13 tysięcy. No to jest 30 zł, no to lekka przesada. Kurczę, fajne jakieś takie widzę tatary, a chociaż nie wiem, czy to tatary są, czy bardziej na jakimś kimchi albo coś w ten deseń. Beef tartar, okej. No tak naprawdę przeszliśmy z lewo do prawa, czyli tam ze wschodu na zachód chyba. I wcale aż tak duży ten market nie jest. Jeszcze tutaj ta część jedzeniowa nie jest aż taka duża, no i są naprawdę niektóre fajne, tanie przekąski, a niektóre naprawdę zwalają z cen. Jak na street food. Zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że street food jest najtańszy, a tutaj mam wrażenie, że nie zawsze ten street food jest czymś najtańszym w takich miejscach bardziej lokalnych, no ale tutaj tak czy siak to miejsce na Google Maps ma 40 tysięcy opinii, tak więc myślę, że turyści częściowo wywindowali ceny. Zaczynaliśmy film odnośnie Squid Game i tak samo tutaj można znaleźć ciasteczka w kształcie różnych wzorków, które są wykorzystane w tym serialu. Netflixowe kolejne, ale zobaczcie, któreś porcje z serem żółtym, ale ja po prostu nie widzę sera żółtego w Azji. Nie rozumiem tego fenomenu. A tutaj pierwsze z brzegu to kimchi. No to ładnie wygląda. Przejechaliśmy taksówką, bo ciężko było z metrem. Gdzieś 30 minut jazdy za 30 zł, więc no tutaj nie ma katastrofy. Dojechaliśmy do takiej kawiarni, którą Kasia tutaj znalazła. To jest kawiarnia, z której jest także możliwość wysłania koperty, pocztówki tak naprawdę na cały świat z opóźnieniem. To znaczy tutaj wybierasz sobie datę i tu załóżmy oni wyślą 4 kwietnia. Wrzucisz tutaj, to wyślą 6 czerwca. Więc masz tutaj całą rzeszę, cały rok masz tutaj. Powinno być 365 skrytek. Ciekawe jak jest. Tak, jest 31, luty 28.
Ciekawe, co z 29 tutaj. February is until 28, ok, czyli żeby nie wrzucać. Czyli nie można 29 wysłać. I 31, tak, czyli mamy 365 skrytek. No i dzisiaj mamy, co mamy? Lipiec, początek lipca. Więc nie wiem, kiedy Kasia wrzuci tutaj, kiedy będzie chciała, żeby ta pocztówka doszła, czyli teoretycznie można wrzucić na 30 czerwca i dopiero wyślą to za rok razem tutaj z innymi listami, które są wrzucone w danym miejscu. Ciekawe jest, co się stanie, jak się zapcha, co oni wtedy robią, może przerzucają gdzieś? Nie wiem. Zamówiliśmy też kawę, herbatę, no i ten zestaw. Kawa tutaj, herbata w normalnej cenie, jak na Seul, w okolicach tam 12-13 zł. I zestaw listów. 6 razy 3 to 18, 15 zł. No 15, no dobra, kawy ten, no dobra, 13-15 i zestaw listowy w podobnej cenie do wysyłki międzynarodowej jest tam parę złotych drożej. No jeszcze pokażemy proces tutaj pisania i składania przez Kasię. Bo co, na końcu będziemy musieli tutaj przyjść i to zalakować, tak? Z tego wniosek. Dobra, no to idziemy chyba na rooftop. Bierz kopertę. Kawę, herbatę i kopertę. No to jesteśmy piętro wyżej. Jest jeszcze, możemy pójść jeszcze wyżej, ale jest na zewnątrz, jest dosyć ciepło, a tu mamy klimatyzację, więc jest fajnie. Kasia wybrała taką pocztówkę. Tutaj pisze się treść. Tu mamy lak, nie wiem jak się nazywa, lak chyba to, nie? Lakowanie. Wosk do zaklejenia. No i musimy wysłać teraz sprostowanie. To można wybrać datę z kolejnego roku, czyli nie można wybrać na przykład na jutro, tylko na 1 stycznia najwcześniej można wysłać, albo w grudnia, albo w Sylwester następnego roku, więc nawet od pół roku do 1,5 roku w przyszłość. Tak to wygląda, czyli oni, wydaje mi się, że w Sylwester zabierają wszystkie listy i wtedy zaczyna się na rok do przodu zbieranie listów tych. Tak. No zobaczymy, czy dojdzie. I Kasia mówi, że tutaj polega na tym głównie, że wysyła się do siebie, żeby wysłać sobie samemu list gdzieś w świat i odebrać sobie samemu ten list, a nie dla kogoś. No ale zobaczymy. Dla kogoś, no. Taka idea, że można sobie samemu też wysłać. I może teraz wszyscy wysyłają już tylko maile i nie tylko. Teraz tak mnie takie przemyślenie naszło, że to wysyłanie listów do siebie to jest takie koreańskie. Tutaj dużo ludzi jest w samotności. Podobno 1/3 społeczeństwa. Gdzieś pamiętam, że duża część społeczeństwa żyje samotnie, więc może to jest jakaś forma urozmaicenia dla tych ludzi, co nie mają jakichś bliskich i tak dalej, więc to może trochę smutne, że się do samego siebie wysyła, w szczególności jak się nie ma bliskich, no ale co innego jak się ma. Więc takie przemyślenie. W ogóle tutaj jest też taki problem w Korei, że dużo osób jest po prostu mieszka samotnie. Kasia napisała treść, nie czytam jej, ale podpisałem ją. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych intryg i tym podobnych rzeczy. Proszę Cię bardzo. Mam nadzieję, że możemy sobie po prostu zaufać, bo jeśli nie, no to kaplica. Kasia wpisuje datę, żeby wysłali równo za rok, czyli 2 lipca. Lipiec 02, tak. Tu I tutaj adres do domowy. nas piszemy, tak? Tak. Ale To piszemy już- adres rodziców na wszelki wypadek. Tak jest. Jakbyśmy nie dolecieli, Ale chyba znak pocztowy to oni sami chyba sami nakleją. nakleją. Dobrze. Dobra, wyłączę. To rooftop, widok z dachu tej kawiarni, w której napisaliśmy list do siebie. Zaraz będziemy list do siebie wysyłać. A tu jeszcze widok na wieżę, pod którą byliśmy kilka dni temu. Oj, Seul. Ciekawy jesteś. A tutaj taka ciekawostka techniczna. Butla gazowa ze złączem na 90%, ze złączem POL, które ma gwint wewnętrzny. Czyli tak jak tą przejściówkę, którą montowałem pod Sprinterem tuż przed wyjazdem do Tajlandii. Zatem chyba to dobrze wygląda. Więc wydaje mi się, że powinniśmy podjechać na ta stację LPG i powinna być po robocie. Zobaczymy. Jeśli ktoś będzie, to
w tym miejscu możecie zobaczyć, jeśli ktoś będzie tutaj w tej restauracji Nuldam Space, do której dam linka, to 2 lipca powinna być nasza koperta. Mam nadzieję. Czekamy w kolejce na zalakowanie. Czyli najpierw rozpuszczamy 3 kosteczki tej wax, czyli to jest nie cyn, wosk. Rozpuści spokojnie na ten. Press the envelope tight with your hands. Ok, czyli trzeba zamknąć kopertę. Trzymać rękoma i wylać na to ten wosk, tak? I wtedy Count przyłożyć smaczek. 5 sekund i następnie po 5 sekundach dać symbol, Jakiś tak. tą pieczątkę, czy jak się nazywa, poczekać 20 sekund i po 20 sekundach będzie gotowe. Zamówiłem taksówę i przyjedzie, tutaj będę musiał wyblurować, biały Renault Samsung. Nie wiedziałem, że Renault ma model Samsung. Taka typowo koreańska nazwa. Biały Renault Samsung. Koszt gdzieś 35 zł za, myślę, pół godziny jazdy, żeby jak najszybciej przyjechać do Samiego, a tutaj metra w okolicy niestety nie ma. Wróciliśmy taksówką, dosyć długo jechała, Sami pięknie czekał. Idziemy teraz coś zjeść i nie ma co ukrywać, że niestety, ale dzisiaj jedzenie będzie niekoreańskie. Najprawdopodobniej Kasia ma już pomysł, co zjeść, a co ja zjem, jeszcze nie wiem. Dyskusje w mojej głowie trwają. Sprawdzałem właśnie lokalizację busa, możecie zastanawiać się, gdzie jest nasz wierny Globus, bus, który nas przewiózł z Polski do Tajlandii i teraz ma miesiąc odpoczynku od nas w kontenerze. Jest już daleko na północy Chin i jutro powinien już być w Korei, ale w innej miejscowości niż ta, do której odbierzemy auto. Zatem jutro przejeżdżę do miejscowości bodajże Gwanjang, tak się chyba nazywa. Tam na parcie na szkło. A 6, ja myślę, że nawet 5 może być już Busan. Natomiast pożyjemy, zobaczymy. Będę oczywiście Was informował. My jesteśmy w Seulu do 7. No i wedle tutaj agenta, który nam pomaga to auto zimportować, auto powinno być 9. Zatem jeśli będziemy 7, 2 dni w Busan i porzucamy hotele, ale miła to była odmiana, że trochę pomieszkaliśmy w hotelu, ale innej opcji nie było. No, pod mostem mamy ze sobą śpiwory, mamy ze sobą namiot, no ale tutaj jest pora powoli deszczowa, zatem byłoby ryzyko, że po prostu była duża wilgoć i wszystko by mogło nam po prostu się zmoczyć, więc no innej opcji nie było. Fajnie spędzamy czas. Tutaj mamy taką ulicę, gdzie mamy zarówno Burger Kinga, Subwaya, KFC i tam kawałeczek dalej McDonalda, zatem dzisiaj coś z tego będzie wybrane. To kupiłem zestawik z jakimś burgerem 1955, wyglądał ładnie, z dużymi frytkami i z dużą kolą za 9000, to jest gdzieś 26 zł powiedzmy, 20 może 5 powiedzmy, 25 i do tego za jakieś 8 zł jakiś Happy Snack New, jakiś taka forma tortilli i wszystko wyszło z 12 000 mniej więcej, czyli tam 35 zł, coś takiego, no, czyli ceny w McDonaldzie takie jak w Polsce, tak mi się wydaje, dawno w Polsce nie byłem. Możesz dodać
dodać, że normalnie staramy się nie jeść takich rzeczy. No ale czasami mamy ale czasami, odskocznie. Tak, potrzebujemy, ja to nazywam taki comfort food, że ja lubię, że ja czasem potrzebuję taki comfort food, że mam smaki, które już znam, że nie muszę się zastanawiać, co zamówić, że to są ciepłe rzeczy. A jeszcze nie mamy busa. Jak będziemy mieć busa, Tak. myślę, że rzadziej będziemy te rzeczy jeść, bo możemy sobie sami zrobić jakieś takie zapiekanki czy coś, jeśli będziemy mieć ser oczywiście, bo jeszcze nie znaleźliśmy. Tak jak w Makro kupowaliśmy w Tajlandii 2,5 kg sera No właśnie, tu jest i trochę problem. zobaczymy, ale będziemy szukać. No także Darka taki comfort food to jest KFC zazwyczaj. przeważnie, czasem Maczek, natomiast ja bardzo lubię Subwaya. I później do Subwaya pójdziemy. Pójdziemy do Subwaya na... Ale kolorowo. Jakiś podrzędny kanalik, rzeka w Seulu.